Witajcie, jak ostatnio zauważyliście, poszłem w budowlankę i teraz sprawiłem sobie taki sprzęcik do zacinania krokwi Makita. Jak widzicie, tarcza jest bardzo duża, 235, co daje maksymalne cięcie pod kątem 90 stopni, 8,5 cm cięcia. Także do letkich to nie należy na kabelek. 230 V, 2000 W. Ale powiem wam, już sprawdzałem jak to rżnie. Także ładnie rżnie. Specjalna podziałka, prowadnica. Można również zwiększać kąt, jak i również wysokość cięcia. A krokwie zacinam 16:8. Takie krokwie i trzeba zamki powycinać. Więc potrzebny był specjalistyczna maszynka. Zaraz zobaczycie jak je odmierzam. Bo krokiewki na dach mi są potrzebne. Że ładnie pracuje, cicho brzęczy. Że zobaczymy jak się będzie sprawować, czy wszystkie krokwie potnie, czy jak widać już używana, przykurzona trochę. Zobaczycie jak to chodzi. Że jak już powycinam wszystkie, będzie maszynka do wypożyczenia. Ktoś będzie potrzebował pozacinać krokwie, to nie musi kupować specjalistycznej, tylko mogę mu pożyczyć. Że widzimy się za chwilę. I teraz zacinamy krokwie takim specjalnym kątowniczkiem. Krokwie mam, dach mam, pod spadek dachu mam 35 stopni, czyli przykładamy do grzbietu. Odznaczamy 35. Tak. Tu jak widzicie 35 i rysujemy linijkę. Oczywiście nie sięga, przedłużymy sobie ją liniołem i zaraz użyjemy maszynki, zobaczymy jak to tnie. I teraz gdy mamy wyznaczone, jedziemy. Oczywiście warto sobie klapkę pomocniczą trochę podnieść, żeby się weszła w piła i odpalamy jak ona chodzi. Pięknie mamy ścięte, jak widzicie ładnie tnie na całą grubość. I gdy już mamy ścięty, teraz trzeba wyznaczyć zamki. Oczywiście ja korzystam z gotowego kalkulatora ciesielskiego. W Google możecie sobie wpisać. Mam już wyliczone w którym miejscu zamki. Oczywiście od tej krawędzi mierzę. Po górnej zaznaczam kreskę, zaraz zobaczycie jak zaznaczam i jak rysuję zamki. Jak widzicie, tu już sobie odmierzyłem długość z kalkulatora 526 bodajże. Mamy koniec zamka i teraz zamek trzeba pod kątem, czyli bierzemy tak, kąt 35 stopni, przystawiamy do tej kreseczki, bo tu koniec. 35 na kątowniku szukamy, jest. Rysujemy sobie linię, oczywiście przedłużymy ją.
cięcie zamka mam na 4 cm, czyli tu od tego odmierzam 4 cm i tutaj się kończy. Oczywiście tutaj musi wyjść kąt prosty. Przystawiamy. I tu jak mamy tutaj, ile tu już wyszło? 5, 7, tak jak według kalkulatora. I 7 tutaj, tak. Wszystko się zgadza. I teraz wycinamy zameczek piłą. I tutaj mamy już przygotowane. Podnosimy maszynkę w róg i jedziemy. Jedną stronę mamy dociętą, teraz drugą, ładnie idziemy. Jak widać ładnie wycięte, to powiem wam szczerze, coś nie docina do końca. Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, czemu to nie docina ta piła do końca, jak ma głębokość cięcia akurat na krokwie, a tu nie docina, z jednej trochę więcej, z drugiej trochę mniej. Czemu? Dajcie znać w komentarzu, bo teraz muszę ręczną to dociąć. Jak widać już ręcznie docięte, sprawdzimy kącik, ładnie siedzi, także widzicie ładnie docięte. A jak nie wiecie, czemu piła do końca nie docina, to wam powiem, bo jest okrągła tarcza i nigdy do końca nie dojdzie, chyba że weźmie się tu w tę linię dalej, wtedy dotnie do końca. Tu widzicie, kawałek się więcej wciągłem, to i tarcz była, niżej było żnięte. I także to tylko taki powód. No to lecę z kolejnymi beleczkami. Jeszcze 28 sztuk, że trochę zejdzie. Jak widzicie, w miarę docinania trzeba sobie ułatwiać. Wsadziłem sobie taką śrubeczkę, żeby ustawić kąt od razu. Nie przy ten, tylko przytykam kątownik i od razu mam zaznaczone 35. Widzicie, jak ładnie, nie potrzeba w którym momencie dotknę i tylko odrysować, jak przyspiesza robotę. Śrubka przykręcona trzyma kąt. Że o, idziemy z beleczką.